Chciałbym dzisiaj, trochę w sposób taki roboczy, opowiedzieć o ostatnich konstelacjach, w którym brałem udział. Jako reprezentant. Wciąż, mimo powiedzieć, lat pracy, zadziwia mnie. Zadziwia mnie koncept, w jaki sposób to wszystko może działać i jak to jest piękne. Więc jedna z nich dotyczyła, to było wszystko ojciec i matka, konstelacje, i reprezentowałem ojca, który okazało się później umarł już. I w takich przypadkach jest to niesamowite, ponieważ różnie to bywa, natomiast możesz trafić na kogoś, kto jest, jakby to powiedzieć, w czyśćcu. No, znany koncept, tak? Czyli jest gdzieś w drodze poza tym światem. I otrzymując jako reprezentant informacje kogoś takiego, nie mogłem się prawda pozbierać. Na początku myślałem, że kurczę, nie dostaję żadnej informacji, coś się dzieje, może straciłem możliwość bycia tym kanałem. Z uwagi też na to, co przechodzę, mówię, kurczę, może to nie ma nic. Natomiast z czasem oczywiście musiałem uspokoić moje ego i informacja przyszła. Jakby to powiedzieć, to był całkowicie inny poziom bytu, bo to nie była osoba, tylko kogoś, informacji, którą realizowałem, kogoś, kto zdawał sobie sprawę, jakie jest tak naprawdę życie, że przyjmując się innymi na świecie, jak to wszystko ma być, jak żyjąc, poświęcając się za kogoś. I oczywiście ta osoba, którą prezentowałem, ta dusza, czy to jest ten byt, nie wiem jak to właśnie nazwać dobrze, żeby było, to jest to, że ona właśnie zdawa sobie sprawę, że to wszystko tak naprawdę nie ma znaczenia. I to było takie dla mnie przypominać, ponieważ jako ten kanał, reprezentant, też zawsze przychodzimy i chodzi o to, że to wszystko, co mamy w głowie, nie ma znaczenia. To jest nasze ego, to są nasze strachy, to są nasze przeżycia, to są nasze traumy. I właśnie więcej była interakcja podczas konstelacji między matką i tą córką, która oczyściły się między siebie z tych wymagań między sobą. I konkluzja była dla tej córki, że po prostu żyj z sobą. Nie ma żadnych oczekiwań ze świata, nie ma żadnych oczekiwań od innych. Nie musisz działać po jakichś wzorcach, które są tylko jakąś informacją, którą wzięłaś od swoich rodziców. I były inspirujące dla tej osoby, która była właśnie, reprezentowała w ogóle też pacjenta, aby tą informację przerobić, że to wszystko tak naprawdę nic nie ma znaczenia. Ma znaczenie tylko ty. I ważne jest, aby właśnie dzięki temu, że mogą reprezentować tę osobę, ten byt, który był właśnie gdzieś, to jest to, żeby sobie zdać sprawę, że wszystko, co przechodzimy, wszystko, co tworzymy, wszystkie przeżycia, które mamy, są tylko wytworem naszego ego, tak aby tak naprawdę w końcu dojść do momentu w życiu, żeby sobie zdać sprawę, że to wszystko nie ma sensu. No, to nie wszystko, tylko to myślenie na temat właśnie, że coś nam będzie, te nasze obawy, te nasze życie, które nie żyjemy sami sobą, będąc sobą, ponieważ wykonujemy programy informacji, którą otrzymaliśmy od rodziców, czy też otrzymaliśmy w doświadczeniu. Więc kwestia jest teraz taka, ważne jest, żeby każdy mógł się zatrzymać, mógł zobaczyć, że czy tak naprawdę to, co żyjemy, jest mną, czy to jest tylko właśnie informacja od świata, która nas dociska, abyśmy w końcu zobaczyli, kim jesteśmy. Więc tak, to wszystko
może nie mieć znaczenia, co się dzieje i jest tylko, powiedzmy, jakimś hologramem nas samych. I tylko chodzi o to, że z tej konstelacji zachęcam, żeby się zatrzymać. Żeby się zatrzymać na chwilę i zobaczyć, czy to tak naprawdę ma sens, co się dzieje, czy być może jest jakaś informacja i my jesteśmy gdzieś indziej. Bo z perspektywy mojej reprezentacji to wszystko nie miało sensu. Po prostu ważne było, ta osoba, która ja reprezentowałem, ona zdawała sobie sprawę, jak straciła swoje życie, myśląc o innych, poświęcając się dla innych i nie żyjąc w ogóle, nie czerpiać przyjemności swojego życia. To było uczucie, które mnie reprezentuje na tą osobę, więc żyjmy, a jak czujemy, że coś jest nie tak, to zachęcam do spojrzenia, a jeśli nie możemy spojrzeć, to czasami trzeba coś wyczyścić i sobie pomóc, więc i nad tym można pracować, więc naprawdę to było niesamowite. Kolejna konstelacja, tyle konstelacji i wciąż tak ponadczasowe, uniwersalne informacje i wciąż tak naprawdę to samo, powrót do siebie, który w życiu codziennym tak bardzo mieliśmy. Więc życzę powrotu do siebie, poszukiwania, jak tylko umiemy, każdy z nas.